Witajcie na następnej wyprawie. Dziś wybierzemy się do największej w Polsce i drugiej w Europie co do wielkości elektrociepłowni Siekierki. Zlokalizowana w Warszawie, od lat 60. ubiegłego wieku dostarcza ciepło i prąd do polskich domów. I teraz przyznajcie się, ilu z Was zastanawiało się, co tak naprawdę skrywa wnętrze elektrociepłowni? No i w sumie, jak ona działa. Dziś, dzięki uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uda nam się wejść do miejsc, gdzie tak naprawdę tylko nieliczni mają dostęp i pokażemy Wam, jak funkcjonuje największa elektrociepłownia w Polsce. Już gotowi, przebrani, idziemy zobaczyć, skąd Warszawa bierze ciepło. I energię. I prąd. Dzisiaj z nami Damian, czyli główny specjalista do spraw wytwarzania. Słuchaj, czy dzisiaj się dowiemy, skąd Warszawa bierze ciepło? Dokładnie. Nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną. Nie mogę się doczekać. Chodźmy. Zbiorniki wody i tutaj ciężkie słowo zdemineralizowanej. Ale po co w elektrociepłowni taka woda? Woda zdemineralizowana w elektrociepłowni wykorzystywana jest w dwóch celach. Wykorzystujemy ją do uzupełniania obiegu wodno-parowego kotłów parowych, jak również uzupełniania miejskiej sieci ciepłowniczej. Czyli naszym zadaniem jest również uzupełnianie miejskiej sieci ciepłowniczej. Okej, czyli powiedz tak na chłopski rozum, czy ta woda znajduje się w naszych kaloryferach, czy to jest jakaś inna woda? Nie. Miejska woda ciepłownicza, która krąży w sieci, służy jako nośnik ciepła, natomiast każdy większy odbiór, czyli bloki mieszkalne, mają własne wymienniki, gdzie następuje wymiana ciepła. Nasza woda ogrzewa tą wodę w kaloryferach i w kranach i następnie do nas wraca schłodzona, gdzie następnie ją podgrzewamy. Okay. Tutaj nie tylko ludzie mają etat, ale i również kotki. Mianowicie one służą do czego? Tak jak w Pałacu Kultury i Nauki było to, żeby sprzątały teren z myszy i innych gryzoni, tak i tutaj kotek widzę, że sobie właśnie teraz je, czy tam pije, no i jego zadaniem jest właśnie sprzątać to wszystko z tych gryzoni, aby ich tutaj nie było, albo przeganiać, tak powiem, bardziej dyplomatycznie, a wiadomo, co kotki robią z takimi gryzoniami. Znajdujemy się na stacji przygotowania wody, za mną instalacja nanofiltracji. Jest to drugi etap oczyszczania wody koniecznej do uzupełniania obiegów wodno-parowych. Ta instalacja działa na zasadzie odwróconej osmozy. Woda jest przetłaczana poprzez specjalne membrany. Pozwala na oczyszczenie 60 ton, uzyskania produktu 60 ton oczyszczonej wody i następnie kierowana jest na demineralizację. No i płynnie przechodzimy do trzeciego etapu oczyszczania wody, czyli demineralizacji. Słuchajcie, w tym zbiorniku znajduje się złoże żywiczne, które, mówiąc kolokwialnie, po prostu oczyszcza tą wodę z wszelkich zanieczyszczeń. Zależy nam na tym, żeby woda właśnie była czysta, żeby te zanieczyszczenia nie wchodziły do obiegu, nie zanieczyszczały systemu, ale co się dzieje z tą wodą dalej, o tym już za chwilę. Na przestrzeni tego filmu będziemy niejako oprócz pracy elektrociepłowni pokazywać też jej paliwo, czyli surowce, ale poza kamerą powiedziałeś, że najważniejszym surowcem na chłopski rozum wydaje się, że węgiel bądź gaz. Ale powiedziałeś, że jest to woda. Dlaczego? Podstawowym surowcem elektrociepłowni jest woda, ponieważ jest ona nośnikiem energii. Tą wodę wykorzystujemy do chłodzenia, do grzania, jest niezbędna w procesach produkcyjnych, z wody uzyskujemy parę. Myślisz, że ma coś wspólnego to, że tam są worki ze żwirem, tutaj jest żwir, a tutaj są filtry żwirowe? Czy myślisz, że to przypadek? Zupełny przypadek. To jest piaskownica dla kotów, co widziałeś wcześniej. Właśnie, woda. Zakończmy ten etap wody i przejdźmy do kolejnego ważnego surowca, czyli do paliwa. Przede mną znajduje się linia podawania biomasy do kotła. Z takich ciekawostek taka linia jest jedna i możecie zobaczyć, ona tam dalej biegnie, Łukasz pewnie to przybliży i za tymi drzewami idzie tam hen daleko, a obok tego jest taka niebieska, można powiedzieć, linia. Takich są 4 i tamtędy podawany jest węgiel, więc jedna jest z biomasą, 4 z węglem. Znajdujemy się na ulicy Kotłowej, ale tak jak sama nazwa wskazuje, to nie jest przypadek, ponieważ wchodzimy do kotłowni. Widzieliśmy różne koty podczas wielu lat naszej pracy. Widzieliśmy nasze kotłownie opuszczone, działające i tak dalej, ale większość z nich była na węgiel, a ta jest biomasowa. Powiedz mi, czym ona się różni od takiej zwykłej węglowej? No i przede wszystkim właśnie kocioł biomasowy różni się tym, że posiada specjalne złoże fluidalne, złoże bąbelkujące i to widać właśnie po dole kotła. Nie posiada on odżużlacza, takie kotły węglowe, tylko takie specjalne przenośniki, które za pomocą wibracji odprowadzają część tego złoża popiołu dennego. Popiół jest kierowany następnie do zbiorników i uzupełniamy również ten popiół razem z piaskiem jest odbierany, więc uzupełniamy to złoże specjalnym piaskiem.
Ja mam pytanie, które na pewno padnie. Jaka jest wartość energetyczna węgla, a biomasy? Czy są jakieś różnice zauważalne? Zdecydowanie. Mniej więcej 2 razy gorsza jest biomasa. Wartość energetyczna węgla to jest około 22-24 megajouli, natomiast biomasa to będzie 10-12 megajouli. Taki węgiel i biomasa, jaka jest spalana w elektrociepłowni Siekierki. Kosmiczny tunel. Ale naprawdę wygląda to kosmicznie, powiem wam. Robi wrażenie. A jak jeszcze by był taki mrok i tędy przejść, to No w to ogóle właśnie jest tak teraz przejdziemy na węglanie. Teraz od dołu możemy zobaczyć taki taśmociąg. My widzieliśmy ten pierwszy, tutaj są 2 kolejne. No i jeszcze pamiętajcie, że jest 1, czyli ogólnie ich jest 4 i zaraz będziemy mogli wejść nawet do jednego z nich. Wchodzimy do jednego z 2 kanałów spalin i mamy bardzo rzadką okazję wejść do środka. Słuchajcie, w sezonie grzewczym przez godzinę przechodzi tutaj 1,5 miliona metrów sześciennych spalin. Słuchajcie, to wszystko jest oczyszczane po to, aby te spaliny nie szły na Warszawę, na miasto. Naprawdę rzadka okazja zobaczyć, jak wyglądają od środka. One oczywiście te spaliny są odsiarczane, oczyszczane i tak dalej, ale zobaczmy, jak to technicznie wygląda właśnie od środka. No nie powiem, jest to tak ogromne, że ciężko to uchwycić, mimo latarkę mamy, lampy i całą resztę. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle przekrój tego jest wielki. Po prostu robi naprawdę ogromne wrażenie. Młyn wentylatorowy, a jako że my lubimy wchodzić tam, gdzie zazwyczaj nie można, mamy otwarty tutaj taki młyn, abyśmy mogli zobaczyć, jak jest mielony właśnie taki węgiel. Konrad pokaże wam to od środka, zamykamy i od... Normalnie jest to zamknięte, więc no, rzadko kto kiedy może zobaczyć, jak to jest właśnie mielone, robione i jak to wygląda ten cały proces od samego środka, więc to jest naprawdę mega ciekawe. Takich młynów jest tutaj naprawdę dużo, no ale chodźmy dalej, ponieważ jakby no ta część jest w remoncie, dlatego możemy ją wam pokazać od środka, normalnie byłoby to niemożliwe. No i pójdziemy dalej, aby pokazać wam dalszą część tego procesu, a pamiętajcie, tutaj prace ciągle trwają, dlatego jest no głośno. Przechodzimy przez etap, gdzie jest dużo pyłu, odłamków, które mogą trafić do oka, więc zakładamy okulary ochronne, po prostu przede wszystkim bezpieczeństwo. Słuchajcie, jesteśmy świadkami, jak pracuje wagoprzenośnik, czyli generalnie taśmociąg połączony z wagą. Słuchajcie, tutaj właśnie tym taśmociągiem w kukurze przenoszony jest węgiel, który jest przy okazji ważony w celach rozliczeniowych, czyli po prostu, żeby elektrociepłownia wiedziała, ile tego węgla zużyła. Ale co się z nim dzieje dalej, słuchajcie, podążajmy dalej śladem węgla. To jest taka linka bezpieczeństwa, czyli gdyby nam się coś stało, pociągamy za tą linkę, taśmociąg staje. Dodatkowo mamy tu taką czujkę liniową DPS. Ona wykrywa nam, czy któraś rolka się nie zapiekła, nie stanęła i wtedy będzie taśma o nią ocierała i się zagrzeje. I mamy wizualizację w systemie i widzimy, że trzeba przyjść i taką rolkę tutaj wymienić i podstawić. Jedna taka taśma jest w stanie przenieść 500 ton węgla na godzinę. O kurde. Tu możemy zobaczyć, jakie to ilości są. A tutaj właśnie są wsypywany cały węgiel, który trafia na te przenośniki. Zmieniliśmy tylko tutaj 2 na 5 i mamy strefę 51. Trochę jakbyśmy szli przez jakiś bunkier, tak to wygląda. Albo tak jak powinno się mówić, bunkr, ale nie wiem, język polski jest dziwny. Jest bunkier. Choć mi bardziej pasuje bunkr. Piszcie w komentarzach, czy bunkr lepiej brzmi, czy bunkier. Z taką ilością węgla trzeba coś robić i przez jakiś czas trzeba go składować, ale do tego trzeba go najpierw przygotować, czyli wierzchnie warstwy węgla trzeba posypać wapnem, tak żeby właśnie nic się z nim nie działo, nie działy się z nim żadne procesy chemiczne. Dodatkowo specjalnymi maszynami trzeba je ubić, to są ciężkie maszyny jeżdżące po tych pokładach węgla, dodatkowo są ubijane takimi wibratorami, to nazwijmy, tak żeby cały tlen, całe powietrze z między tych pokładów zostało usunięte po to, aby ten węgiel był przechowywany w bezpieczny sposób, ale dodatkowo jest takie wielkie monstrum za moimi plecami, czyli ładowarko-spałowarka, czyli maszyna działająca niejako 2 strony, czyli jeżeli jest potrzeba, możemy ten węgiel przerzucić i składować tutaj właśnie na tych hałdach, ale w momencie, kiedy surowiec jest potrzebny właśnie do przepalenia, do właśnie, żeby uzyskać z niego energię, to dzięki tym wielkim zębom jest właśnie wyciągany z tej hałdy i puszczany już do elektrociepłowni. Czarny absorbuje, czyli można powiedzieć pochłania to słońce, mocniej się nagrzewa, no a wapno no poniekąd odbija to słońce od tego węgla, przez co mniej się on nagrzewa, no i tutaj głównie o to chodzi. Ale w takim gigancie nic nie może się marnować, jest to tak zwany obieg zamknięty, słuchajcie, większość takich ubocznych produktów spalania wykorzystuje się dalej, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest zero waste. Tutaj wykorzystuje się właśnie popioły, żużel, gips,
do budownictwa. Mało tego, to jest często bardzo wysokiej jakości, jest niejako pożądane w budownictwie, więc właśnie te uboczne produkty spalania dostają drugie życie, są wykorzystywane po prostu dalej. W okresie letnim jest tutaj zużywane około 2000 ton węgla. W okresie zimowym od 8 do 10 tysięcy ton węgla. Jeden skład ma 40 wagonów, w każdym wagonie jest po 60 ton, czyli około 2400 ton węgla jest przywożone takim jednym składem, więc zobaczcie, jakie to są ogromne liczby. No i byście się zapytali, po co w okresie letnim tyle ciepła i energii nam potrzeba? A po to, żeby chociażby wykąpać się w ciepłej wodzie, umyć ręce, więc to wszystko jest po to, bo zawsze ta ciepła woda nam będzie potrzebna. Do 2035 roku pamiętajcie, że elektrociepłownia przechodzi transformację i zastąpi węgiel między innymi gazem, ale i również innymi odnawialnymi surowcami. Ale najbardziej charakterystyczne punkty, które widać w sumie z Warszawy, nawet kawałek dalej, czyli kominy. Czy one są tu od nowości, czy one też przechodzą transformację? Tak, najnowszym z tych kominów jest komin H200, czyli komin przyporządkowany do mokrej instalacji ocieplenia spalin. Jak sama nazwa wskazuje, ma 200 metrów. Za mną komin przyporządkowany do części kolektorowej. W ubiegłym roku oraz w tym przechodziły również modernizację w związku z nową instalacją UKS, czyli układem kondensacji spalin. Ciekawostką jest taka, że na nim mamy gniazdo lęgowe sokoła wędrownego. No i trzeci komin, tak mówię kominy, natomiast u nas profesjonalnie, jakby w takiej terminologii fachowej, kominy nazywamy emitorami, czyli właśnie mamy emitor 4., 5. i 3. I emitor 3. w przyszłym roku zniknie z krajobrazu Warszawy, ponieważ jest już przewidziany do rozbiórki. Obok niego powstał znacznie niższy komin przeznaczony do instalacji kotłów olejowych. Mówiłem o tym mieleniu biomasy z tych większych fragmentów na mniejsze. Tutaj mamy ten stary, zużyty i nowy, który będzie wymieniony. Ale zobacz, jakie wrota wielkie. Jakbyśmy do jakiegoś bunkra przeciwatomowego wchodzili. One są przez większą część roku zamknięte. Do tej części się nie wchodzi. Tutaj zasypujemy go biomasą i następnie ta przeseparowana biomasa trafia tutaj. I żeby podać ją do kotła, do tego służą takie specjalne wygarniacze, tak zwane reclaimery. I one poprzez ruch obrotowy tą biomasę tutaj znajdującą sypują na taśmociągi i dalej już za pomocą taśmociągów kierowana jest do kotła. Teraz znajdujemy się w jednej części tego magazynu. On jest podzielony w stosunku 1/3 do 2/3. W jednej części znajduje się biomasa agro, czyli rolna, a w drugiej biomasa leśna. Ponieważ istotnym jest, żeby ta energia elektryczna, którą wyprodukujemy z biomasy, czyli z odnawialnych źródeł energii, musi posiadać zielone certyfikaty. A żeby tak było, no to minimum 10% tej biomasy agro musimy spalić. Rozumiem, że to jest leśna, patrząc tutaj po tych odłamkach, tak? W tym momencie tutaj była akurat leśna, natomiast najczęściej tutaj akurat znajduje się agro. To nie jest aż takie na sztywno, że w jednej części musi być taka, w drugiej tak. Słuchajcie, no i tutaj mamy właśnie namacalnie, można powiedzieć, UPS, czyli ten produkt, który jest tworzony, można powiedzieć, trochę jako odpad, ale nie jest to odpad, ponieważ to jest gips. Część przynajmniej mojego domu jest pokryta karton gipsem, więc dzięki temu chociaż można coś takiego zrobić, ścianki i tak dalej, ale oprócz tego można też zrobić podłoże na pieczarki, dzięki czemu można zjeść smaczny obiad, więc tak naprawdę wszystko, co tutaj jest odpadem, praktycznie staje się produktem. Tutaj taka ciekawostka, ten gips często ma lepsze właściwości od gipsu naturalnego, ale to też jest taka druga rzecz, ponieważ to też jest taka mierzalna forma, w jakiej kondycji znajdują się elektrofiltry znajdujące się za kotłami. Generalnie im więcej takich popiołów uda się wychwycić, jeśli będą bielsze, tym to też znaczy, że te filtry są w dobrej kondycji, a tu też elektrociepłowni zależy na tym, żeby te gipsy były w jak najlepszej formie, po prostu jak najlepszy jakościowy jako produkt, a nie jako odpad, który jest tym odpadem. Ja cały czas mam takie poczucie, gdzie nie wchodzimy, to jest takie gigantyczne, nie? Za nami znajduje się mokra instalacja ocieplenia spalin. Powstała ona blisko 15 lat temu. Generalnie wszystkie instalacje oczyszczania spalin pozwalają tej elektrociepłowni pracować.
przepisy, jakie musimy spełnić, które narzuca na nas Unia Europejska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, są bardzo surowe. To, co wylatuje z komina, to już jest tak naprawdę w dużej mierze para wodna. Spaliny przechodzą szereg rygorystycznego oczyszczenia spalin. Większość tych odpadów tak naprawdę jest używana ponownie. Tak jak przed chwilą byliśmy w cementowni, tak jak mówię, że siarka bodajże do cementu jest, tak? Czy... tak, znaczy przed chwilą byliśmy w magazynie gipsu. Gipsu. Tak, i ten gips jest właśnie ubocznym produktem spalania od sierczenia spalin. Jako sorbent używamy mączkę kamienia wapiennego. Ona po przereagowaniu z tą siarką zawartą w spalinach pozwala nam na wytworzenie gipsu syntetycznego. W bardzo dużym uproszczeniu, co się dzieje właśnie z tymi wszystkimi toksycznymi substancjami. Słuchajcie, tu mamy ogromny absorber i mieszadło, w którym razem z zawiesiną te wszystkie szkodliwe cząsteczki są mieszane i odstoperowane tak, aby właśnie te szkodliwe cząsteczki nie szły na Warszawę, żeby nie oddychać właśnie tym szkodliwym powietrzem. Ale efektem ubocznym jest gips, wcześniej wspomniany gips i woda, która przechodzi jeszcze przez oczyszczalnię wody i wraca z powrotem do Wisły. Oczywiście to jest bardzo uproszczone, tutaj dzieje się magia, a właściwie nie, ale chemia, ale właśnie dzięki tej chemii oddychamy czystszym powietrzem. Ale dostałem info a propos szczęścia, że wejdziemy do komina. Nie na komin, ale do komina. Musicie nam uwierzyć na słowo, że jesteśmy wewnątrz komina na siekierkach. No nie powiem, że było to kiedyś moje marzenie, bo po prostu nie wiedziałem, że da się tak wejść. Ale teraz wszyscy wiecie, w ogóle zawsze ja sobie wyobrażałem komin, to że wiecie, tutaj właśnie wpada ten cały syf i z tego to wszystko leci do góry, a tutaj można normalnie wejść. Tak, Pusty w środku jest. no. I że płynie całym przekrojem. No tak, że tu cały przekrój jest, a tutaj są jakby takie... 3 przewody, z czego te 2 są wykorzystywane, natomiast trzeci jest rezerwowy. On był kiedyś planowany do innej inwestycji, innego bloku energetycznego, natomiast on finalnie nie powstał. Mamy te 2 czynne przewody. To, co istotne, mamy tu taką windę techniczną, nią mogą wjeżdżać tylko uprawnieni pracownicy. W wyższym poziomie mamy zainstalowany analizator spalin i poprzez ten analizator spalin jesteśmy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, wiemy dokładnie, co wypuszczamy do atmosfery. I oprócz tego, że my to wiemy, to te dane są również online udostępniane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i oni wiedzą, co my robimy. Także jakby jest kontrola nad naszą działalnością. Jeśli zastanawiacie się, co to za zbiorniki, są to zbiorniki na popiół. Teraz najpiękniejszy widok na Warszawę. Łukaszu, miałeś wejść. Czekałem, aż otworzysz. Piękny widok na Warszawę, chociaż nie po to tu jesteśmy, chociaż fajnie zobaczyć z takiej perspektywy, ale słuchajcie, za moimi plecami serce elektrociepłowni, czyli te bardzo wysokie budynki, które są podobne mniej więcej we wszystkich elektrociepłowniach w Polsce, a mianowicie kotłownie oraz obok nich maszynownie. Budynki, które są w miarę podobne właśnie do większości elektrociepłowni w Polsce. To jest budynek główny, właśnie serce elektrociepłowni, ale obok jeszcze znajduje się właśnie pomieszczenie z takim zapasowym magazynem energii, można tak powiedzieć, które właśnie będzie wykorzystywane właśnie w takich krytycznych sytuacjach. Powiem wam tak, tutaj jest kratkowana przestrzeń pod nami, czyli trochę miękkie nogi, ale udaję poważnego, że wcale się nie boję wysokości. Ale naprawdę miejsce budzi respekt. Tutaj właśnie po mojej prawej stronie widać w tym budynku oczywiście turbinę, niebieskim generator i do końca właśnie turbin i do końca hali turbin oczywiście są te turbiny po kolei. Strasznie to jest głośno, więc powiedzieliśmy to w największym skrócie, jak mi się dało. Znajdujemy się na nastawni blokowej. Jest to takie centralne miejsce, sterownia urządzeń podstawowych elektrociepłowni, czyli takie serce elektrociepłowni, gdzie sterowane są właśnie kotły, turbiny i ich urządzenia pomocnicze. Poszczególne pulpity, za pomocą których sterowane są 4 bloki energetyczne oraz kotły szczytowe, kotły wodne, węglowe oraz olejowe. Znajdujemy się na nastawni elektrycznej, a za mną znajduje się szereg schematów, których nie będę wam przybliżał, bo no, za dużo by mówić, wiecie, abym się rozgadał, znam to wszystko, ogarniam. Ale niemniej jednak, co tutaj jest najważniejsze? Zobaczcie, ile elektrociepłownia produkuje energii, netto i brutto. A o co tutaj chodzi? O to, że sama elektrociepłownia, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, również do tego wszystkiego potrzebuje energii, więc wartość brutto to jest ta wartość, która jest generowana
A wartość netto to jest ta wartość, która jest już odliczona po tym, ile zużyje sama elektrociepłownia. Czyli można powiedzieć, że na miasto wyjdzie 52,7 MW netto. To nie jest maks, ile ta elektrociepłownia może wyprodukować. Wiadomo, jest lato, jest okres, gdzie nie potrzebujemy tak bardzo tej energii, jakby chociaż w zimę, gdzie te wartości sięgają nawet blisko 500 MW. No ale co jeszcze? No tutaj widzimy schematy, gdzie widać, jak z elektrociepłowni energia wychodzi na miasto. Na całe miasto to właśnie stąd, no między innymi, ponieważ jeszcze mamy inne elektrownie, ale między innymi stąd wychodzi właśnie energia. I kończymy przy elemencie starej sterowni na stawni elektrycznej. Chciałbym tutaj podziękować Damianowi. Ogromna dawka wiedzy. Bardzo dziękujemy, że byłeś naszym przewodnikiem. Dziękujemy również Wam, naszym widzom, naszym patronom. Jeżeli Wam się podobają takie filmy, to dajcie nam znać, to będziemy właśnie odwiedzać, mam nadzieję, częściej takie miejsca. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Prawie się udało. Tak jest.